Cześć! Method Feeder to bardzo skuteczna metoda łowienia karpi. Bardzo serdecznie zapraszam na film. Podajnik w punkt, szczytówka daje znak. Method Feeder od podstaw, pokażemy jak. Bez przypadku, bez chaosu, wszystko ma swój cel. Bo regularne brania zaczynają się od podstaw, co nie? Jak ten kapelutek, dobry czy śmieszny? Co to w ogóle jest Method Feeder? Dlaczego metoda, bo tak w Polsce jest nazywany ten sposób łowienia, dlaczego jest taka dobra i taka skuteczna? Method Feeder to jest łowienie ryb, powiedziałbym, na taką pułapkę. To jest sposób nastawienia pułapki na ryby. Chodzi o to, że prezentujemy rybie taką kubkę, czy taki placyk peletu, na której w idealnych warunkach gdzieś na tej kubce powinna się znajdować nasza przynęta, czyli taki wisienka na torcie. Ryba podpływa, żeruje sobie na tym kopczyku tego peletu, czy zanęty, ale najczęściej jest to pelet i albo celowo, albo przypadkowo zasysa naszą przynętę. My mamy piękne branie i cieszymy się holem. Potężne branie, ryba silna i tutaj za poradami Maćka, który polecił mi to łowisko gołębiówka, no starałem się bardzo mocno przytrzymać tą rybę, żeby ona gdzieś tam nie odbiła, nie weszła w kępę roślinności, żebym miał szansę ją wyholować, żeby nie stracić tej ryby. No, chociaż jeszcze trudna przeprawa przede mną, bo muszę tą rybę tutaj doholować, a łowię na 40 metrze, więc kawałek mam do holowania. No i tutaj przed sobą mam po prawej stronie te trzcinowisko. Mam nadzieję, że ona za chwilę zmieni praktykę swojej walki i popłynie trochę bardziej w lewą stronę, bo na razie właśnie płynie na prawo. Więc będzie wesoło. Coś czuję, że będzie wesoło. Łowisko gołębiówka to dla mnie nowe łowisko wędkarskie. Jestem tutaj pierwszy raz. Woda znajduje się niedaleko Kałuszyna w miejscowości Gołębiówka. To jest olbrzymie gospodarstwo rybackie. Właśnie dwa chyba stawy są przeznaczone do wędkowania. Jeden nieduży, ten, na którym się znajduje, to jest ten większy staw. 20 hektarów wody i na tej wodzie jest 30 stanowisk, więc bardzo komfortowo dla wędkarzy, bo te stanowiska są dosyć szerokie i no, oddzielone jedno od drugiego dosyć długim odcinkiem, więc jak wędkarze przyjadą sobie na ryby, to na pewno nie będą ze sobą jakoś tam się plątać i będą mogli się czuć na tym stanowisku bardzo komfortowo. No tu muszę dosyć ofensywnie, bo niestety ryba jednak poszła w te trzciny, muszę ją przeciągnąć. Ojej, słabo to wygląda. Musiałem podstępnie wyholować tego karpia, wyciągnąć tego karpia z roślinności. Zresztą tam widzicie na wodzie trochę tych roślin jest. Spróbuję go podebrać. Liczyłem, że może roślinność odpadnie, ale chyba trzeba będzie z tą rośliną go podebrać. A on chyba jest gotowy już do podebrania. A chyba jeszcze nie. O, pozbył się roślinności. Widzi podbierak, muszę go podstępem. Pierwsza ryba zaliczona. Zejdę do ryby, żeby ją w wodzie odczepić. Nie będę ją tu wciągał po skarpie. Ja lubię wodę. Haczyki bezzadziorowy. Zawsze na łowiskach specjalnych używam haczyków bezzadziorowych. Na gołębiówce też to jest obowiązkowe. Coś tu ta ryba ma jakieś. A pijawkę ma. Uwolnię ją z pijawki. To co, ty przy dnie stałaś? O, dobra, pijawka odpadła. Pięknie zapięta, pewnie zapięta ryba. Dobra, podajnik wyjęty. Zaprezentuję ją i wypuszczam i łowię dalej. Piękna rybka. 4-5 kilo, tak myślę. Silna, piękna ryba. Oczywiście ryba do wypuszczenia. Zobaczcie, jaka piękna.
O! Poszedł. Jak się odwrócił, to widziałem, że miał jeszcze jedną pijawkę, ale tamto już nie zdjął. Do łowienia na metodę najczęściej stosuje się pelet. Niektórzy mówią na to mikropelet, niektórzy mówią pelet 2 mm. Chodzi o to, żeby w podajniku podać takie drobne granulki, które wabią karpie. One bardzo lubią to jeść, więc przypływają, z chęcią w tym żerują i przy okazji zjadają naszą przynętę. W związku z tym, że jesteśmy na łowisku, gdzie ryby są dosyć duże, dlatego ja też troszkę wyjdę ze schematu i oprócz takiego tradycyjnego 2 mm peletu przygotuję też pelet 4 mm i ten pelet 4 mm też będę umieszczał w foremce. Zrobię taki miks. Mam tutaj pelet Power Scopex Sonubite'a z serii Sticky Method Pellets. To jest taki pelet, który przygotowujemy troszkę inaczej jak takie tradycyjne pelety czy mikropelety do metody. Zaraz o nich wspomnę, natomiast teraz się skupię na tym, jak ja przygotowuję ten właśnie pelet sticky. To jest jedyny chyba taki pelet, który przygotowuje się w ten sposób. Jak sama nazwa wskazuje, nazwa sticky oznacza, że ten pelet jest klejący. On ma w sobie taki jakiś składnik, który jest aktywowany poprzez dodanie wody i on działa klejąco na te granulki. Dodajemy wodę do peletu, czekamy chwilę, ten element, czy ten dodatek taki klejący się aktywuje i lepiej wiąże granulki, które bardzo ładnie trzymają się podajnika. Tu jest napisane na opakowaniu, że na taką paczkę, czyli 650 gramów, dodajemy 150 ml wody. W związku z tym, że chcę pomieszać i 4 i 2, to dodam po pół paczki każdego tego peletu. Pół paczki odmierzam, powiedzmy tak na oko, łapię palcami tutaj mniej więcej pół paczki i wsypuję zawartość do wiaderka. Podobnie z peletem 4 mm. Też mniej więcej pół opakowania. I do tego trzeba dodać 150 ml wody. Warto to zmierzyć i mam tutaj pudełeczko, takie to jest pół pinty, jak jest nazywane przez producenta, więc te 150 ml to jest mniej więcej 1/4, więc tym się będę kierował. Po prostu wlewam wodę, mieszam, no i pozostawiam teraz ten pelet, żeby wchłonął tą wodę. Co jakiś czas warto wymieszać ten pelet, przemieszać, żeby woda, która znajduje się na dnie, miała szansę dotrzeć do wierzchniej warstwy peletu. Według mnie im bardziej rozległe dno ma pojemnik, tym lepiej, więc lepiej wymieszać w szerokiej misce, żeby była dosyć cienka warstwa tego peletu, niż w jakimś wąskim, wysokim naczyniu. No bo wiadomo, dolna część peletu będzie bardziej nawilżona, ta górna będzie mniej nawilżona. Pelet najczęściej to jest taka, powiedzmy, najlepsza zanęta do łowienia na metodę. I jeżeli musicie wybrać jedną rzecz, wybieram pelet. Raczej na większości łowisk to się sprawdza. Ale czasami warto też mieć ze sobą zanętę. Szczególnie w takie dni, kiedy ryby słabo żerują, albo nie wiem, poluje na leszcze czy karasie. No, czasami dodatek zanęty, albo sama nawet zanęta w podajniku bywa lepsza niż pelet. Dlatego ja sobie dzisiaj przygotuję niewielką, naprawdę niewielką ilość zanęty. Match Method Mix Sonubite'a. No, taki klasyk, no chyba jedna z pierwszych zanęt metodowych, które się w ogóle pojawiły na rynku. Przygotuję taki pojemnik cały i połówkę kolejnego, więc to będzie naprawdę nieduża porcja. Najczęściej takie zanęty miesza się w proporcji 3:1, czyli 3 części zanęty, 1 część wody. Ja to lubię zrobić od razu, żeby ta zanęta tak na starcie dostała dużą porcję wody, żeby te elementy, które tam są w tej zanęcie, czyli jakiś kruszony pelet, to są takie elementy, które chłoną wodę, żeby od razu dostały odpowiednią ilość tej wody. Wtedy ta zanęta według mnie ma odpowiednią konsystencję. Warto tą zanętę pozostawić na jakieś 10 minut, żeby cząstki wchłonęły wilgoć. Ona się zrobi bardziej sucha. Przecieram ją przez sito i będzie gotowa do łowienia.
W międzyczasie jeszcze zerkam na pelet. Ja go sobie przesypałem do szerokiej miski. No, minęło niewiele czasu od momentu, gdy wlałem wodę. Jeszcze on nie jest gotowy, ale już widać, że ten element klejący działa. Już będzie można ten pelet okleić na podajniku. Ciekawa sprawa, jeśli chodzi o ten pelet, bo tradycyjny pelet, gdy go się nawilża, powiedzmy tak klasycznie przez 2 minuty, robi się taki gąbczasty. Natomiast ten pelet jest dosyć twardy, czyli ten pelet jeszcze będzie przyjmował wodę w czasie wędkowania. Trzeba pilnować, żeby on cały czas miał odpowiednią konsystencję, delikatnie go zwilżać, ale ja będę o tym opowiadał w czasie łowienia. No i on cały czas przyjmuje wilgoć. Można też dodawać do niego jakieś swoje własne zapachy, boostery, jakoś próbować jeszcze udoskonalić ten pelet. Chociaż tak jak wspomniałem, to jest pelet Power Scopex, czyli jest już nasycony zapachem Power Scopex. Jeśli do łowienia wybierzecie inny pelet niż ten tutaj zaprezentowany, warto sprawdzić na opakowaniu, jak go się przygotowuje. Producenci najczęściej podają taką recepturę, jak prawidłowo nawilżyć pelet. Jeśli by nie było takiej receptury na opakowaniu, to jest przyjęte, że pelet 2 mm moczy się 2 minuty w wodzie. Czyli bierzecie jakiekolwiek pudełeczko, wsypujecie do tego pudełeczka pelet, zalewacie go wodą, odmierzacie mniej więcej 2 minuty, odlewacie wodę i pozostawiacie ten pelet, żeby wchłonął tę wilgoć, którą ma, powiedzmy, na zewnątrz. I po jakiejś pół godzinie najczęściej ten pelet jest odpowiedni do nabicia w podajnik. To jest taki, powiedzmy, najprostszy, najbardziej popularny sposób. Ja też, jeżeli już znam dany pelet, nie sticky, ale inne pelety, które też używam i znam ich właściwości, to bardzo często przygotowuję je w taki sposób, że dzień wcześniej napełniam pojemnik, no to zależy ile potrzebuję. Załóżmy, jakbym potrzebował taką porcję peletu, napełniłbym ten pojemnik peletem praktycznie do samego wierzchu. Wlewam wody tyle, że jej nie widać. Jak tak spojrzycie, nie widać. Ale jakbym tak nacisnął palcem na ten pelet, czy ręką, to by było widać, że ten poziom wody jest taki tuż poniżej tej górnej warstwy peletów. Pokrywka na to pudełeczko, odczekuję chwilę, powiedzmy za 10 czy tam 5 minut odwracam, staram się tą wilgoć, która jest w górnej części, żeby ona przetransportowała się w dolną część, wymieszam i później na noc zostawiam w ten sposób w misce do góry nogami i rano przychodzę i mam idealny pelet do łowienia. Wystarczy go wysypać z pudełeczka i można łowić. Zanęta po przetarciu robi się taka puszysta, fajna i bardzo dobrze trzyma się podajnika, a na dnie, gdy spadnie podajnik na dno, bardzo ładnie się rozkłada i tworzy atrakcyjne miejsce na dnie i wabi ryby. Moim podstawowym i myślę, że to jest taki wzór, powiedzmy, wędziska do łowienia na metodę, to jest Monster X Prestona o długości 3,30. Jeśli będziecie wybierać wędkę, to właśnie myślę, że długość 3,30 to jest taka optymalna długość. Ciężar wyrzutu około 50-60 gramów. Myślę, że cięższe kije nie są potrzebne, po prostu frajda z wędkowania jest wtedy mniejsza. No chyba że łowicie w łowiskach, gdzie występują bardzo duże ryby, zaczepy, no to wtedy oczywiście ten sprzęt musi być mocniejszy, ale na zdecydowaną większość łowisk komercyjnych wędka 3,30 to jest idealny wybór. Ja tą wędkę już mam dosyć długo, jak zerkniecie, to nawet już no widać, że i ten dolnik już jest taki troszkę zmęczony i tutaj opisy, które były, już są dosyć mocno powycierane. Ja ją mam 6-7 lat, 7 rok łowię. I nie mogę się przekonać do innej, bo bardzo te wędki lubię. Ważny też jest dobór szczytówki. Jeśli zakupicie wędzisko, to do łowienia na metodę wybierzcie najmocniejszą szczytówkę. Nie patrzcie na to, żeby szczytówka była delikatna, dobrze wskazywała brania, bo podczas łowienia karpi na metodę brania są bardzo dobrze widoczne i niepotrzebna jest delikatna szczytówka. Tutaj musi być szczytówka mocna. Ogólnie ten sprzęt musi być taki solidny, żeby wytrzymał
trudy i zarzucania i holowania ryb. Wędka jest dwuelementowa, montuję te dwa elementy. Przelotki ustawiam w linii, tak jak w każdym wędzisku. Akurat tutaj mam szczytówkę dwuuncjową. Do łowienia na metodę praktycznie każdy kołowrotek będzie dobry, który ma mocny mechanizm. Ja mam tutaj akurat Centris SD 520. Myślę, że mniejsze kołowrotki nie są potrzebne. Zastosowanie ich, ja nie widzę celu, żeby stosować mniejsze kołowrotki do łowienia na metodę. Chyba że do bardzo krótkiego wędziska, ale też ja do tych swoich najkrótszych, powiedzmy 9-stopowych wędzisk, czyli 2,70, używam też kołowrotków dokładnie tych samych. Więc kołowrotki takiej wielkości około 500 czy 5000 to jest optymalny wybór. Na kołowrotku żyłka w moim przypadku 0,23 Sinking Feeder Mono. Sprawdzona żyłka od lat, której używam, nigdy mnie nie zawiodła, a średnica 0,23 jest odpowiednia, żeby daleko zarzucać zestaw, a jednocześnie na tyle mocna, żeby być pewnym podczas holu ryby, że ta żyłka nas nie zawiedzie. Montuję zestaw, czyli po kolei przez wszystkie przelotki przeprowadzam żyłkę. Troszkę tak z uśmiechem, ale może też to się komuś przyda, bo słyszałem od kolegi, kiedyś mi się przyznał, że jak pierwszy raz montował zestaw, to żyłkę przepuszczał przez to kółeczko, które tutaj się znajduje. Ja nie mówię tego, żeby się śmiać z kogokolwiek, ale jeżeli będziecie po raz pierwszy w życiu montować zestaw, to kółeczko nie służy do tego, żeby przeprowadzić przez to żyłkę z kołowrotka. To jest kółko, które służy, żeby zaczepić o to haczyk. Jak na przykład zwiniecie zestaw, nie chcecie, żeby się Wam poplątał, to tutaj za to kółeczko, które znajduje się przy samym uchwycie, montujemy haczyk. Żyłka 0,23 to jest żyłka o wystarczającej mocy, żeby spokojnie zarzucać podajnik nawet na 50 metr, więc tak naprawdę można na tą żyłkę założyć zestaw i wędkować. Natomiast w związku z tym, że ja dosyć często wędkuję na różnych łowiskach, wędka mi służy do łowienia małych, średnich, ale także dużych ryb, więc ja za każdym razem robię strzałówkę. Strzałówka, to się tak nazywa, przypon strzałowy, natomiast ja to traktuję jako taki roboczy element żyłki, czyli taki element, który się najbardziej zużywa, na nim jest zbudowany zestaw. W ostatniej fazie holu ta żyłka właśnie jest tutaj, już najbardziej pracuje, jeździ po przelotkach, więc ta żyłka najbardziej się niszczy, jest najbardziej narażona na jakieś otarcia, o płetwę karpia, o nie wiem, muszelki na dnie, kamienie i tak dalej. Więc ja do żyłki głównej 0,23 zawsze dowiązuję sobie strzałówkę z żyłki 0,28, 15 metrów i dzięki temu, to co wspomniałem, podczas holu, gdy mam dużą rybę blisko siebie i już poczuję, że węzełek łączący strzałówkę z żyłką główną wszedł mi na kołowrotek, mam pewność, że już mam bardzo mocną linkę na kołowrotku i mogę sobie więcej pozwolić podczas holowania czy podbierania ryby. A druga sprawa, jeżeli ten odcinek ulegnie zniszczeniu, to wspomniałem o małże, kamienie, płetwę karpia, bo karpiak walczy, to często jak ciągnie za sobą żyłkę, to zaczepia o płetwę grzbietową, która ma pierwszy promień tej płetwy, taką tareczkę i tam ta żyłka potrafi też się o to zniszczyć. Więc jeśli uznam, że żyłka jest zniszczona, to w początkowej fazie, nie wiem, odcinam na przykład metr tej strzałówki i wiążę zestaw troszkę dalej, a jeżeli uznam, że należy ją wymienić, to po prostu odcinam strzałówkę, dowiązuję nową strzałówkę i dzięki temu zawsze na kołowrotku mam 150 metrów żyłki. Pętelka na żyłce głównej. To jest początek łączenia strzałówki z żyłką główną. Jest pętelka. Odcinam żyłkę. Kawałek żyłki, który mi pozostał, nie wyrzucam na brzeg, tylko zaraz wyrzucę do śmieci. Do tej pętelki dowiązuję strzałówkę. Strzałówkę wykonuję z żyłki 0,28, też Sinking Feeder Mono, dokładnie ta sama, tylko dwie średnice grubsza. Przywiązuję tą strzałówkę następującym węzłem. Zobaczcie, jak go wiążę, bo nie wiem dokładnie, jak on się nazywa, przyznam, ale ja go nazywam węzłem spinningowym. Czyli mam pętelkę na żyłce głównej, tutaj mam strzałówkę. Strzałówkę przekładam przez pętelkę. Tutaj zabezpieczam palcem. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6 obrotów. I w tą pętelkę tutaj wracam. W tą pętelkę oczywiście powstałą na strzałówce. Starannie zaciskam ten węzeł i odcinam dosyć krótko. Jeżeli spojrzycie na to łączenie, no to ktoś może powiedzieć: ojejku, 2 węzełki, jak będę zarzucał, to ta żyłka będzie się czepiać, czy gdzieś ta linka będzie zaczepiać o przylotki, ale warto zwrócić uwagę, jak te węzełki są zawiązane. Strzałówka jako pierwsza będzie przechodzić przez przelotki i wychodzić, powiedzmy tak w dużej przenośni, z wędziska. Jak zerkniecie na ten węzełek, to jest strzałówka, czyli strzałówka przechodzi przez przelotki w ten sposób. To zobaczcie, że po zawiązaniu tego węzełka żyłka, która pozostała, ona się tak jakby jest skierowana w tę stronę. Czyli jak żyłka wychodzi przez przelotki, no to nie ma takiego oporu. Jak ona by w drugą stronę szła, w ten sposób, no to ten węzełek by przeszkadzał, bo to by był element taki haczący. Ale w tą stronę naprawdę, uwierzcie mi, nie ma takiego problemu. Podobnie jest z tym drugim węzełkiem, który robiłem na żyłce głównej. Też ten króciutki odcinek żyłki jest skierowany w tę stronę, więc ten węzełek bardzo łagodnie przechodzi przez przelotki, praktycznie go nie słychać. W drugą stronę, jak nawijacie żyłkę na kołowrotek i ta właśnie żyłka idzie w tę stronę, no to już ten węzełek słyszycie, co czasami bywa zaletą. To co mówię, holujecie dużą rybę i tylko słychać na przelotkach plu, 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 plu. To znaczy, że już gruba żyłka zmierza w waszym kierunku. Wystarczy tylko zaobserwować, kiedy wchodzi na kołowrotek i wtedy macie już bardzo grubą żyłkę na kołowrotku. Węzeł wykonany, więc trzeba odmierzyć odpowiedni odcinek strzałówki. Tak jak wspomniałem, ja wykorzystuję około 15-metrowy odcinek. Mówię około, bo jakoś dokładnie go nie mierzę. Mierzę go obrotami korbki. Kołowrotek nawija mniej więcej 90 cm podczas jednego obrotu. Ja robię 17 obrotów i mam pewność, że mam, powiedzmy, w dużym przybliżeniu 15-metrowy odcinek. Szpulkę trzymam w ten sposób, żeby żyłka się tak jakby odwijała ze szpuli, żeby nie schodziła z bokiem, tylko żeby się odwijała, bo według mnie tak ta żyłka była nawijana. Dzięki temu podczas już nawijania nie skręcam tej żyłki. 2 ręce wolne, siedzę na wędzisku, na dolniku. To jest bardzo bezpieczne, nie uszkodzicie dolnika w ten sposób. I 17 obrotów. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odcinam strzałówkę i mogę montować zestaw. Jak wspomniałem na wstępie, Method Feeder to jest według mnie jeden z najprostszych, ale i takich mądrze wymyślonych sposobów łowienia. W związku z tym, że pierwsze podajniki do metody wymyślił Andy Findlay, który jest od wielu lat związany z Prestonem i właśnie Preston wypuścił pierwsze podajniki do metody. Preston też bardzo prężnie rozwija tak jakby serię podajników. One na początku były montowane na żyłce na stałe, a po jakimś czasie ktoś mądry wpadł na pomysł, żeby wykorzystać je w takim systemie ICS. To jest system, który umożliwia bardzo szybką wymianę podajnika. Na żyłkę zakłada się trzonek, później na końcu żyłki montuje się łącznik żyłka-przypon, taki łącznik szybkiej wymiany przyponu i mamy, można powiedzieć, gotowy zestaw. Go się bardzo wygodnie przewozi, bo tam nie ma żadnego metalowego, ciężkiego elementu, który może zniszczyć wędzisko, a na łowisku wystarczy na ten trzonek założyć jakiś element z systemu ICS. W tym systemie Prestona ICS jest, nie chcę powiedzieć nieskończona ilość, czy nieskończona liczba, ale ogromna liczba różnych podajników, ciężarków, które możemy założyć na trzonek. Takimi najbardziej popularnymi, o których dzisiaj najwięcej będę opowiadał, to są podajniki Flat Method Feeder. Flat Method Feeder to jest podajnik z płaskim dnem, z żeberkami w górnej części, które utrzymują zawartość, pellet, najczęściej pellet. Oprócz podajników Flat Method Feeder do metody używam podajników Banjo XR.
To jest inny rodzaj podajnika, też z obciążeniem na dnie, ale też obciążenie jest umieszczone w przedniej części tego podajnika. Dzięki temu on się dużo lepiej zachowuje podczas lotu i można nim oddawać dalsze rzuty. Oprócz tego ma jeszcze bandy po bokach, które chronią zawartość, gdy ten rzut nam się nie do końca uda, więc pod tym względem to jest bardzo, bardzo też wygodny podajnik do łowienia. Ale to nie wszystko, co możemy założyć na trzonek. Na trzonek możemy założyć ciężarki, innego rodzaju podajniki. Możemy wymieniać podajniki na mniejsze, na większe, na lżejsze, na cięższe. No, to, co jest wędkarzowi w danej chwili potrzebne nad wodą, w bardzo prosty sposób można wymienić, nie bez potrzeby obcinania zestawu i montowania tego zestawu na nowo. Wystarczy jeden element, który jest na trzonku, zsunąć z tego trzonka i w to miejsce założyć nowy element, który chcecie użyć. Ciekawy jestem, co to będzie za ryba, bo poprzednie ryby, które miałem, karpie, to odjeżdżały na aferę, natomiast ta walczy, czuję, że jest duża ryba, wędka pięknie się wygina, natomiast no, to jest inny sposób walki niż te poprzednie ryby, więc albo mały karp, ale podejrzewam lina, chciałbym lina. Może to jest dobry też moment, żeby opowiedzieć, na jakie ryby dobry jest metod feeder czy metoda. Kurczę, ta ryba znowu mi idzie tam w te trzciny. Metod feeder został wymyślony na karpie. Natomiast jest to sposób wędkowania, na który można łowić także ryby innych gatunków. Liny, karasie, leszcze. To są ryby, które także biorą na metodę i też można je bardzo skutecznie tym sposobem łowić. Ładna ryba, pięknie się prezentuje. Powoli ją tutaj dociągnę w pobliże podbieraka. Ryba jest podebrana, więc mogę do niej zejść, zaprezentować i wypuścić. Rybka do wypuszczenia, ale fajnie się z wody wypuszcza te rybki. Piękne klocuszki. Odpłynął. Jak jesteśmy tutaj na dole, zwrócę uwagę na podbierak. Według mnie do podbierania karpi muszą być podbieraki, które mają albo bardzo duże oczka w siatce, albo bardzo drobne. Bardzo drobne jest fajne. Taki podbierak z drobnym oczkiem jest bardzo dobry, ale ma tę wadę, że jak go włożycie do wody, to ciężko nim się operuje. Podbierak z takimi dużymi oczkami jest też bardzo dobry, ale znowu ma taką wadę, że przynęta na włosie może wpaść w dziurkę, karp szarpnie pyskiem i zrywa włos. Oczywiście ryba nadal jest wyjęta, natomiast tracicie przypon, trzeba wymieniać przypon na nowy. Ja lubię podbierak, który jest kompilacją tych dwóch podbieraków, czyli ma drobną siatkę na dnie, ja może to podniosę. Ta niebieska siatka jest bardzo drobna na dnie, czyli tam, gdzie najczęściej ryba ma pysk, nawet jak ten dumbbellsik czy waftersik, który mamy na włosie, no jest gdzieś tu na dnie, przez te drobne oczka nie przejdzie. Przez to już by pewnie duży, mały dumbbellsik by przeszedł. Natomiast to, że tutaj jest dosyć duże oczka są, to jeśli ten podbierak mamy w wodzie, to bardzo łatwo można go w tej wodzie przemieszczać, dosyć szybko i można rybę podebrać. Uwierzcie mi, gdyby tu była drobna siatka i byście ją podbierak wsadzili do wody, to by było tak, jakbyście mieli wiadro na końcu sztycy i trzeba by było tym wiadrem operować. Na tego typu łowiskach najczęściej nie trzeba jakoś dokładnie gruntować tego łowiska, ewentualnie trzeba sprawdzić, czy na dnie nie ma jakichś śmieci, żeby nasza przynęta była dobrze wyeksponowana i dobrze zaprezentowana. Natomiast
w łowiskach tego typu, jak dzisiaj się znajduję, gdzie widzę dużo roślinności, domyślam się, że dno nie jest jakoś regularne, no to warto to łowisko przegruntować, sprawdzić, gdzie są miejsca na dnie pokryte roślinnością, a tak naprawdę to gdzie są miejsca wolne od roślinności, żeby tam podać nasz podajnik z przynętą, gdzie jest dno bardziej twarde, no bo na takim dnie troszkę wygodniej się łowi, mniej tego mułu się podnosi z dna i te karpie jakoś tak w bardziej uregulowany sposób żerują. Do tego wykorzystuję bombkę, czyli ciężarek, który też zakładam w systemie ICS na trzonek. Tym ciężarkiem opukuję dno. Gdy ciężarek mocniej uderzy o dno, wtedy wiem, że tam jest twarde dno. Gdy uderzy delikatnie, to wiem, że jest miękkie dno. Jak przeciągnę tym ciężarkiem po dnie i czuję jakiś opór i później wyciągam i na trzonku czy na ciężarku mam rośliny, no to wiem, że tam w tym miejscu dno jest zarośnięte i w ten sposób wybieram sobie miejsce do łowienia. Przeważnie na łowiskach komercyjnych, czy takich łowiskach, gdzie łowi się karpie, dobrych jest kilka takich bardzo klasycznych miejscówek. Pierwsze miejsce to jest miejsce w tak zwanej strefie margin albo przy brzegu, czyli gdzieś w okolicach roślinności. Jeśli będziecie mieli takie miejsce, myślę, że taka głębokość jest wystarczająca. Jak będzie troszkę głębiej, to dobrze. Tam można próbować swoich sił raczej w drugiej części dnia, czyli od godziny, nie wiem, 12, 13, 14. Im bliżej wieczora, tym jest większa szansa na złowienie bardzo dużej ryby właśnie blisko brzegu, bo te duże ryby wieczorem podpływają na żer blisko brzegu. To jest pierwsze takie miejsce, ale to jest takie miejsce, powiedzmy, tak jak mówię, na drugą część dnia. W pierwszej części dnia najczęściej zestaw warto posyłać na otwartą wodę, bo na łowiskach specjalnych te ryby najczęściej tam się znajdują. Często widać je na powierzchni, jak gdzieś tam się spławiają, więc w takie miejsca warto posłać zestaw. Dobre są też okolice, jeżeli mielibyście takie łowisko, gdzie znajduje się wyspa albo drugi brzeg, na którym nie ma wędkarzy, macie dostęp do tego brzegu, dostęp w sensie, że można dorzucić tam zestaw, to też takie miejsca warto obłowić, zarzucić zestaw blisko wyspy, czy blisko tego drugiego brzegu i tam też poszukać swoich sił i tam myślę, że też można liczyć na dobre brania. Kijki do odmierzania odległości. Bardzo prosty patent, ale muszę przyznać, że ten patent, gdy go zobaczyłem po raz pierwszy, a było to, myślę, że grubo ponad 10 lat temu, zachwyciłem się, że tak prosty element, a tak bardzo ułatwi życie. Wtedy jeszcze łowiłem na spławik i jak z kolegami chcieliśmy odmierzyć odległość łowienia, na przykład na odległościówkę 35 metrów, to trzeba było, nie wiem, prosić kolegę albo zaczepić o coś 35 metrów, biegać z wędką na brzegu, żeby rozwinąć te 35 metrów. Zaznaczaliśmy markerami i tak wędka po wędce i kolejny zestaw, co było bardzo pracochłonne, a tu nagle na filmie zobaczyłem, że można to zrobić w prostszy sposób. 2 kijki, jeden i drugi, połączone linką. Moja linka ma 5 metrów długości. Dodatkowo na tej lince jeszcze znajdują się takie suwaczki w dwóch kolorach, które pomagają ustalić odległość łowienia, gdyby nie była równa liczbie, która jest podzielna przez 5. 5 metrów, czyli jak szczytówka dojdzie do drugiego słupka, to mam 5 metrów, zawijam, dochodzę tutaj, mam 10 metrów, zawijam, idę tam 15, 20, 25 i tak dalej. Jeśli chciałbym łowić na dystansie, nie wiem, 23 metrów, to robię raz, 2, 3, 4 obroty i plus 3 metry na przykład tutaj. I tutaj mam kolorowy znacznik. Do tego znacznika on jest przesuwny. Ja go mogę ustawić w dowolnym miejscu na tej lince. I więc do tego miejsca ustawiam sobie szczytówkę. No i mogę powtarzalnie dzięki temu zrobić kolejny zestaw. Ewentualnie jak na przykład zdejmę żyłkę z klipa, bo będę miał dużą rybę i będzie trzeba szybko zareagować, zdjąć żyłkę z klipsa, no to wtedy w bardzo łatwy sposób wrócę na dokładnie ten sam dystans. Ciężarek tutaj z żyłką zaczepiam o pierwszy ten kijeczek, tak żeby się nie przesunął. Jeśli będziecie mieli koszyczek założony, na przykład taki klasyczny koszyczek, no bo te kijki służą też do innych rodzajów wędkowania, no to koszyczek po prostu można nasunąć na ten kijek. Haczyk zaczepić o piankę, która jest tam na dole. No, każdy niech znajdzie swój odpowiedni sposób. A jeżeli chcecie więcej wiedzieć o korzystaniu z kijków, na kanale Preston Innovations znajdziecie film,
który o tym bardzo dokładnie mówi. 5, 10, 15, 20. Uwierzcie mi, że to nie było ukartowane. Powiedziałem o 23 metrach, bo policzyłem te obroty korbką, ale to naprawdę są 23 metry. Ja tu się pomyliłem o 1 centymetr z tym wskaźnikiem tym suwanym. Więc to twarde dno, które wyczułem tutaj przy podbijaniu, znajduje się 23 metry od brzegu. I ja chyba od tej odległości zacznę wędkowanie, bo to wydaje mi się, że to jest takie miejsce za roślinnością, w miarę blisko roślinności, ale już jest ładne, twarde dno. Więc to będzie moja początkowa odległość do łowienia. Muszę tą rybę jakoś podstępem wziąć. Cały czas jest tu za trzcinowiskiem. Jak ona mi nie wypłynie, to znowu będzie kąpiel. Niestety mam śmieci na żyłce. Najchętniej bym je jakoś ściągnął. Chyba muszę to zrobić. Nie, muszę samemu to zrobić. Te śmieci będą przeszkadzać, bo tam jest strzałówka i wtedy na tej strzałówce by się skumulowały, a są dosyć miękkie, widzę, więc nie chcę bliżej tej ryby przyciągać, bo ona bez trzciny ją będę musiał przeciągnąć, a nie dam rady tego zrobić. Nie wiem, czy ona już tam w trzcinach nie jest. To jest kolejna ryba w podbieraku. Ciężko się wypracowuje tutaj te ryby. Ciężko się holuje. Jak widzicie, tutaj one mają w co uciekać rośliny. Trzcina. Dobra. Przyponik wyjęty. Krótka prezentacja. Ciekawe, czy będzie grzeczny podczas tej prezentacji. Ogólnie gruba, ładna ryba. Ciężko. Piękna ryba. Może tak trochę słoneczka dam jej złapać. O, wejdę trochę do wody. Piękna ryba. Przepiękna ryba, chyba najładniejsza dzisiaj i największa do wypuszczenia. Chciałbym Cię trochę podtrzymać, tak żeby jeszcze nacieszyć oko tą piękną rybą. No przepiękna. Płyń, płyń. Ale misio. Brania na metodę są naprawdę gwałtownie. Jeśli nigdy nie wędkowaliście, nie obawiajcie się, że przeoczycie branie, łowiąc na metodę. To, co wspomniałem, mocne szczytówki, wytrzymałe wędziska. Branie jest pewne, ryba chce Wam zabrać wędkę. I na to chcę zwrócić uwagę. Nie pozostawiajcie wędki bez opieki. Jeśli z jakiegoś powodu musicie odejść od stanowiska, wykorzystujcie specjalne podpórki czy uchwyty na wędki do tego przeznaczone. Ja wykorzystuję podpórkę z użebrowaniem i nie opieram na samej górze wędziska, no bo jak ryba gwałtownie pobierze, to mogłaby to wędzisko mi zabrać. Zdarzyło się, naprawdę 2 razy łapałem wędkę w ostatniej chwili, bo mi ryba zabrała, gdy nie miałem takiej podpórki. Ja dolnik zagłębiam w te użebrowanie i teraz już ryba ma problem, żeby wyciągnąć tą wędkę. Już to nie jest łatwe, żeby zabrać tą wędkę. Ten uchwyt utrzymuje wędzisko na miejscu i ryba mi tej wędki nie zabierze. Ja jeszcze dodatkowo pierwszą przelotkę zabezpieczam o przednią podpórkę, czyli tak jakby stosuję taką podwójne zabezpieczenie wędziska. Tutaj przelotka opiera się o przednią podpórkę, dolnik wędziska zabezpieczony w takim tulipanie z użebrowaniem. Dzięki temu zestaw jest zabezpieczony. Jeśli byście łowili na bardzo małej odległości, bardzo mała odległość to jest powiedzmy od brzegu do powiedzmy 25 metra, może 30, no to też zależy od wielkości ryb, od ich waleczności, od ich kondycji. Ale do czego zmierzam, to sami będziecie musieli ustalić na Waszym łowisku. Brania im bliżej brzegu, tym są bardziej gwałtowne, bardziej silne, takie raptowne, więc na małej odległości
I nawet jeśli łowię na klipie, to po zarzuceniu zestawu zdejmuję żyłkę z klipa i delikatnie poluzowuję hamulec, delikatnie, tak żeby ryba z dosyć dużym oporem mogła wybrać żyłkę z kołowrotka. Nawet gdybym miał chyba najmocniejszy sprzęt i tego nie zrobił, to albo bym gubił ryby, gubił w takim sensie, że te ryby by spadały, albo no coś musiałoby puścić. Przy mocnym sprzęcie to najprawdopodobniej ryba by sobie krzywdę zrobiła i tyle. Uwierzcie mi, te brania są tak raptowne i gwałtowne, że ryba po zacięciu musi mieć kawałek, żeby sobie odjechać. Szczególnie z tej bliskiej linii. Jeśli łowi się na 40, 50 czy jeszcze dalej, 40-50 metrze albo jeszcze dalej, no to ten odcinek żyłki już jest rozciągliwy. To ona nawet jak odjeżdża, to ma rozciągliwość żyłki i to jej pozwala właśnie te kilka metrów odskoczyć od naszego łowiska. Natomiast blisko brzegu, krótszy odcinek żyłki, mniejsza rozciągliwość, ryba potrzebuje po prostu odjechać. Poza tym przeważnie ryby tutaj pod brzeg przypływają na jedzenie. Jak ona przyjdzie na jedzenie i nagle zostanie zaskoczona przez wędkarza, no to naturalnym jest odruchem jej ucieczka i karpie robią to bardzo gwałtownie. Im większy, tym większy odjazd. W tym segmencie wędkarze mają ogromny wybór. Przynęt jest wiele. Producenci oferują naprawdę olbrzymią liczbę różnych przynęt. Do takich chyba najważniejszych przynęt i takich, które najczęściej są stosowane przez wędkarzy, zaliczyłbym tak zwane waftersy. To jest rodzaj, nie wiem, kulki, dumbbellsa. Różny kształt mają te przynęty. Chodzi o to, że to są przynęty na pierwszy rzut oka pływające, jednak pływalność tych przynęt jest na tyle niewielka, że po założeniu na włos haczyk jest w stanie tą przynętę utrzymać na dnie. Ona oczywiście, haczyk leży na dnie, przynęta się unosi, jakoś tam sobie buja się na boki i wabi ryby. To jest przynęta, która najczęściej jest stosowana przez wędkarzy, ale też ludzie stosują takie dumbbellsy tonące, tak zwane sinkery, czasami pop-upy, ale to jest rzadziej stosowana przynęta przez wędkarzy łowiących na metod feeder. Raczej waftersy właśnie albo te przynęty tonące. Wybór, tak jak wspomniałem, jest ogromny. Wiele różnych kolorów, czy wersji, czy kombinacji kolorystycznych, wiele zapachów, smaków, wielkości też tych przynęt. Ja osobiście zwracam uwagę po pierwsze na kolor i na wielkość. To są dla mnie dwie najważniejsze, czy tam dwa najważniejsze kryteria, na które zwracam uwagę, dobierając swoją przynętę do łowienia na metodę, czyli czy ma być mała, czy ma być duża, czy ma być żółta, czy może pomarańczowa, czy może różowa, czy może mieć jakieś stonowane kolory. To sprawdzam, coś rybom najbardziej pasuje i na to zwracam największą uwagę. Te przynęty mają też taką zaletę, że są długowieczne. To nie jest taka przynęta jak, nie wiem, ochotka, że kupicie ją dzisiaj i za tydzień, albo za 2, albo za 3 tygodnie, jak ktoś nie umiał przechować, przynęta jest do wyrzucenia. Tą przynętę jak kupicie dzisiaj, to za rok i za 2 będzie można użyć i nic jej się nie stanie. Jeśli gdzieś tam uznacie, że na przykład przeschła i trudno ją założyć na bagnet, wystarczy troszkę skropić ją wodą, dodać wody do pojemniczka z tymi przynętami. Te przynęty wchłoną wodę i zrobią się bardziej przyjazne dla wędkarza, będzie można umieścić w nich bagnet. Ale to nie jedyne przynęty, które są wykorzystywane podczas łowienia na metodę. Innym rodzajem przynęty jest na przykład twardy pelet. Świetna przynęta, która jest bardziej dyskretna, bo te przynęty, o których wspomniałem wcześniej, przeważnie są krzykliwe, one mają kolory takie wyraźne, czyli te przynęty najczęściej odróżniają się od tej zawartości naszego koszyczka. Natomiast pelet to jest taki element, który bardzo nie kontrastuje z zawartością podajnika, czyli łowimy na pelet, powiedzmy, w kolorze takim szaro-brązowym i pelet na haczyku czy na włosie, który prezentujemy, też ma podobny kolor, czyli ta przynęta nie odbiega kolorem od naszej zanęty. Kolejną bardzo też dobrą przynętą, którą warto sprawdzić,
jest kukurydza. Kukurydzę można zaprezentować na włosie na różne sposoby, ale o przyponach opowiem za chwilę i wtedy pokażę, jaka jest różnica pomiędzy włosem, bo tak naprawdę przypony różnią się tą końcówką, tym włosem, na którym prezentujemy naszą przynętę, a rodzaj włosa trzeba dopasować do danego rodzaju przynęty. Przypony do metody. To jest bardzo ciekawy temat, bo chyba nie ma innego sposobu wędkowania, w którym używa się tak krótkich przyponów. Przypony do metody, no, nie spotkałem się, żeby jakiś wędkarz używał dłuższych przyponów niż 10 cm. Ludzie stosują też krótsze przypony. Sam najczęściej stosuję przypony 7 cm. Przypony najczęściej są zawiązane na mocnych żyłkach i na mocnych haczykach. Haczyki, tak jak wspomniałem, do łowienia na metodę na łowiskach komercyjnych najczęściej są bezzadziorowe. Ja innymi haczykami nie łowię, tylko bezzadziorowymi. Zresztą większość łowisk wymaga tego od wędkarzy, żeby haczyki nie miały zadziora. Jeśli patrzę na przypony do metody, to widzę kilka rodzajów tych przyponów, ale one nie różnią się, nie wiem, żyłką czy haczykiem, na to nie zwracam uwagi. Dla mnie bardziej cenne jest to, jak zakończony jest ten przypon, czyli ten końcowy fragment włos. To odróżnia przypony od siebie, w moim rozumieniu. I mamy przypony zakończone bagnetem, które bardzo często wędkarze używają i na ten bagnet najczęściej nabija się waftersy, czyli te przynęty, które na dnie tak ładnie się huśtają, to najczęściej te waftersy są zaprezentowane na bagnecie. Innym sposobem prezentacji przynęty to jest prezentacja w gumce. W gumce zaprezentować można różne przynęty. Po pierwsze twardy pelet, no to nie ma innego sposobu, żeby pelet zaprezentować inaczej. No chyba że pelet jest bardzo duży i ma nawierconą już dziurkę, no to wtedy można w inny sposób go zaprezentować. Natomiast najczęściej pelet prezentuje się w gumce. W gumce też można zaprezentować dumbbellsy. Są specjalne dumbbellsy czy waftersy, które mają taki kształt dostosowany do tego, żeby tego dumbbellsika włożyć w gumkę, ale też gumkę można wykorzystać do tego, żeby może nie w gumce, ale przy pomocy gumki zaprezentować kukurydzę lub też pelet, ale w inny sposób, czyli w kukurydzę można wciągnąć gumkę i ona bardzo dobrze też trzyma kukurydzę, także jak jest większy pelecik, który ma otworek w środku, to też tą gumkę można wciągnąć do wewnątrz i też ten pelet jest bardzo ładnie zaprezentowany. Trzecim rodzajem przyponu, który jest używany przez metod federowców lub osoby łowiące na komercji, to jest przypon zakończony tak zwanym push stopem czy rapid stopem. I przypony zakończone... Dalszy ciąg o przyponach, jak wyciągnę tą rybę. Próbuję tą rybę jakoś tak zmylić. Próbowałem ją odciągać w lewą stronę, to płynęła w prawą. Będę ją próbował odciągnąć w prawą, to może pójdzie w lewą. No Niemiec, jak na razie to twój plan nie wypala, ale zobaczy dalej. Tak przekornie ryba może się zachować. Kurczę, może kawałeczek, jeszcze odpłyń tam dalej. Słuchajcie, chyba plan zadziałał. Nie wiem, czy... Chyba ją przechytrzyłem. Wbrew logice poszedłem w tą stronę, ona odpływa tam, poczekam aż mi całkiem wypłynie za trzcinowiska, wtedy będę ją mógł może bezpiecznie... Ale jestem gość. Przechytrzyłem go chyba, słuchajcie, naprawdę, ryba jest na otwartej wodzie. Nie wiem, czy nie jest przedwczesna moja radość, bo tam jest, ojejku, tam jest następna kępa roślin, ale wydaje się, że ryba na pewno ominęła to trzcinowisko, które do tej pory mi tutaj przeszkadzało w skutecznym holu. No dobra, tutaj na razie ta część łowiska jest bezpieczna, muszę teraz pilnować, bo tutaj też mam jakieś rośliny, żeby ta ryba sobie nie znalazła miejsca w tej części. Ryby wyglądają jak z jednego rocznika, ale są piękne, waleczne. Może ten sposób holowania będę musiał zapamiętać na później i w ten sposób może holować te ryby. Haczyk bezzadziorowy. Nie bójcie się haczyków bezzadziorowych.
Jeśli ryby spadają, to nie jest kwestia tego, że używacie haczyków bezzadziorowych. Być może zły rodzaj holu, albo no, zdarza się, że ryba spadnie. Natomiast haczyk bezzadziorowy ma tę zaletę, że bardzo łatwo można później odhaczyć rybę. Wejdę troszkę do wody, żeby tą rybę zaprezentować i wypuścić. Nie wiem, czy ta będzie tak grzeczna jak inne. Ryba do wody. Grzecznie, no przed kamerą ich jakoś tu się musisz zachować. Posłuchała? Powrót do przeszłości, czyli do push stopów lub rapid stopów. Nazywajcie jak chcecie. To jest dokładnie ten sam element, czyli taki plastikowy kolec z dziurką, która służy do montażu na żyłce. Przypony z push stopem służą do głównie łowienia na przynęty miękkie, czyli na przykład jak chcecie łowić na ziarno kukurydzy, to bardzo często wędkarze właśnie na push stop, tak zwany push stop, czy przypony z push stopem zakładają ziarno kukurydzy, 2 ziarna kukurydzy, można 3 ziarna kukurydzy także założyć, to już jest bardzo duża przynęta. Jeśli używacie miękkich jakichś dumbbellsów albo peletu z dużym otworkiem, też można wykorzystać właśnie push stop do zaprezentowania waszej przynęty, czy podczas łowienia na metodę, czy też na bombkę. Przypony zakończone bagnetem lub gumką mają bardzo krótki włos. Początek bagnetu lub początek gumki najczęściej powinien znajdować się tak jak jest kolanko w haczyku, mniej więcej na poziomie kolanka. Natomiast przypon zakończony rapid stopem, no musi być dłuższy, no bo na żyłkę pomiędzy rapid stopem a haczykiem musi się jeszcze zmieścić przynęta, czyli te przypony no, powinny być dopasowane do przynęty, czyli jeżeli się łowi na jedną kukurydzę, no to długość przyponu powinna być dopasowana mniej więcej do ziarna kukurydzy, czyli powiedzmy około 10 mm powinien mieć włos. Jeśli przynęta jest większa, no to włos odpowiednio powinien być dłuższy. Sposobów jest wiele. Ja pokażę, jak ja to robię i na co zwracam uwagę, a wy róbcie tak, jak wam będzie wygodnie. Najczęściej jak nabijam podajnik, wędzisko trzymam tutaj między nogami. Mam dzięki temu wędzisko jest pewnie utrzymane, 2 ręce mam wolne, mogę wykonywać różne czynności. Następna ważna sprawa, teraz jest zluzowana szczytówka, tak mniej więcej. Teraz mam zluzowaną szczytówkę i jak mam podajnik w dłoni, szczytówka jest wygięta. Dzięki temu wiem, że jak zawieje wiatr, czy cokolwiek się stanie, żyłka mi się nie zawinie na szczytówce, czyli nie splączę zestawu, co często się dzieje, jak się właśnie często holuje ryby, korzystając z hamulca. Tutaj jest napięta żyłka, więc trzeba być ostrożnym, żeby sobie nie wbić haczyka. Najpierw umieszczam, akurat w tym przypadku, przynętę na bagnecie, czyli wbijam bagnet w przynętę. Ta przynęta to jest przynęta typu wafter. Wafter to jest taki rodzaj przynęty, która, gdy ją wrzucicie do wody, pływa po powierzchni. Natomiast ta pływalność tej przynęty jest na tyle niewielka, że ten haczyk, który tutaj mam, będzie utrzymywał tą przynętę przy dnie, czyli w idealnym rozdaniu, czy idealnych warunkach. Wygląda to tak, że haczyk leży na dnie, a ta przynęta tak się delikatnie unosi nad dnem. Spróbuję to zaprezentować Gdyby tego haczyka nie było, ta przynęta pływałaby po powierzchni. A tak bardzo ładnie ta przynęta tak sobie pracuje na dnie i wabi ryby. Tutaj mam pojemnik z peletem. Jeśli uznam, że pelet jest zbyt suchy, zawsze mogę mokrą ręką z taką niewielką ilością wody nawilżyć ten pelet, żeby miał odpowiednią konsystencję. Odpowiednią tego nie jestem w stanie wam przekazać słownie, no sami musicie ocenić. Odpowiednia to jest taka, która dobrze trzyma się podajnika, a na dnie dobrze pracuje. Mój ulubiony sposób nabijania podajnika jest następujący. Wkładam
pelet w foremkę. Robię tutaj takie delikatne wgłębienie i w tym wgłębieniu umieszczam przynętę z haczykiem. Tą ręką przytrzymuję foremkę i podajnik. Dosypuję do pełna i przyklejam, czy wciskam podajnik w tą foremkę. Foremki akurat Prestona mają taki fajny system, który ułatwia zdejmowanie tej foremki z podajnika. Zobaczcie, tu są takie skrzydełka. Ten żółty element to jest element, który się naciska. Jeżeli złapię tak 2 palcami za te skrzydełka i tutaj kciukiem nacisnę, to wywołam, zaraz to pokażę, taki element, że te skrzydełka tak jakby uniosą się i oderwą od podajnika. Dodatkowo, dzięki temu, że mam tutaj napiętą żyłkę, tak jakby ten trzonek, który jest na tej napiętej żyłce, on też tak jakby odciąga zawartość od foremki. Wystarczy nacisnąć tutaj palcem. O. Foremka jest czysta, nic się do niej nie przykleiło. I tu jest już nasza przynęta w podajniku z oklejonym peletem. Często też, jako taki element uatrakcyjnienia, stosuję tak zwaną czapeczkę z zanęty. Taka porcja zanęty na wierzch i to wygląda w ten sposób. Najczęściej ta zanęta to jest takie idealne podanie w mojej głowie. Jest takie, że podajnik dolatuje tam, gdzie ma dolecieć, uderza o powierzchnię, a ta zanęta jest na tyle sucha, że po uderzeniu o wodę ona gdzieś tam odpada od podajnika. Odpada i opada później w toni, no robiąc jakąś tam chmurkę, która wabi ryby. Natomiast pozostała część podajnika, czyli pelet z przynętą, opada na dno i tam pracuje i wabi ryby. Spróbuję to pokazać w naszym roboczym pudełeczku, jak to wygląda. Podajnik wpada do wody i zaczyna się obsypywać. Jeżeli chcecie, oczekując tutaj aż to się obsypie, jeszcze powiem taką jedną rzecz. Jeżeli chcecie określić, czy pelet ma dobrą konsystencję i właściwie działa, możecie liczyć albo włączyć stoper, ile czasu zajmuje obsypanie takiego podajnika. W łowiskach głębszych albo na takich łowiskach, gdzie trzeba bardzo długo czekać na branie, ten podajnik musi się dłużej obsypywać. Natomiast gdzie brania następują szybko, podajnik powinien dosyć szybko się obsypać. Tutaj jak widać, już ten podajnik łowi. Ta przynęta, zobaczcie, podniosła się, elegancko wygląda, leży cały czas, znajduje się na tej kubce z peletu, więc cały czas tak jakby ta przynęta spełnia warunek tej wisienki na torcie. Jeszcze przypadkowo założyłem taki kolor przynęty, ale ona troszkę wygląda jak taka wisienka na torcie. Tak, jeżeli tak uda Wam się zaprezentować Wasz zestaw w łowisku, według mnie to jest idealna prezentacja. Bardzo istotny element podczas łowienia na metodę i tego na pewno trzeba się nauczyć i zwracać na to uwagę, żeby robić to prawidłowo. Ja tam zwrócę uwagę na kilka takich według mnie istotnych elementów. Wspomniałem o gruntowaniu łowiska, wspomniałem o obieraniu miejsca łowienia na podstawie tego gruntowania i może to wyglądać tak. Jeśli łowicie pod przeciwległym brzegiem, czy koło wyspy, czy na przykład chcecie trafić w twarde jakieś tam dno, które sobie znaleźliście, no to do takiego łowienia najczęściej używa się klipa na kołowrotku, czyli za każdym razem Wasz zestaw nie poleci dalej niż ta odległość, którą zaznaczyliście sobie na kijkach i zahaczyliście żyłką o klips. Nie poleci zestaw dalej. I można sobie wyobrazić, że jeśli zrobicie zamach i żyłka dolatuje do klipa, następuje gwałtowne szarpnięcie. Jeżeli byśmy tak zarzucali zestaw, no to albo podajnik zostanie opróżniony, albo żyłka zostanie uszkodzona. I taki zwykły zarzut w oczekiwaniu, aż żyłka doleci do klipa, to jest duży błąd i tak tego nie róbcie.
jak zaczepiacie linką o klip, za każdym razem po zarzuceniu trzeba cofnąć wędkę. To cofnięcie musi nastąpić w tempie różnym w zależności od odległości łowienia. Jak łowimy blisko, to praktycznie zarzucamy, od razu cofamy wędkę. Jeżeli łowimy daleko, to zarzucamy i jak już się jak już się podajnik zbliża do tego miejsca, gdzie ma wpaść do wody, wtedy trzeba cofnąć wędkę. Jeżeli żyłka w tym momencie dolatuje do klipa, no to wyczuwamy, że doleciało do klipa i łagodzimy tak jakby opadanie tego podajnika na wodę, łagodzimy wędziskiem, które kierujemy w stronę wody. Chodzi o to, taki idealny zarzut i na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli będziecie zarzucać swój zestaw, zwracajcie uwagę, żeby podajnik idealnie spadł. To jest idealny rzut. Można się tego nauczyć, żeby to robić. Nie zawsze się udaje, ale trzeba do tego dążyć. Żeby podajnik spadł tak jakby pionowo na wodę. Tym dnem, które zabezpiecza zawartość, na wodę. Zobaczcie, z każdej strony, z każdej innej niż dno, zawartość jest odsłonięta. Więc jeżeli zarzucicie zestaw bezmyślnie, po prostu ma polecieć i wpaść do wody, no to tu jest powierzchnia wody, no to ten podajnik nam takim lotem koszącym wpada do wody. Jeżeli wpadnie takim lotem koszącym, to najczęściej opór, ta powierzchnia wody po prostu zmiecie tą zawartość naszego koszyczka. Więc już ta prezentacja, o której wspomniałem, czyli wisienka na torcie, nie będzie możliwa. Pelet się gdzieś tam roztrzaska o powierzchnię, przynęta opadnie gdzieś tam na dno. To już nie będzie takie dobre łowienie. Można z tego złowić rybę, zdarza się, że ryba weźmie, natomiast uwierzcie mi, że skuteczność takiego łowienia spada drastycznie. Niejednokrotnie przekonałem się o tym, że to, jak koszyczek uderzy na wodę, ma znaczenie nabrania, czyli albo będziemy mieli branie w miarę szybko, albo tego brania w ogóle nie będzie. Spróbuję wykonać taki rzut, żeby zaprezentować, jak ja to wykonuję i najlepiej po prostu na łowisku takie rzuty sobie poćwiczyć. Ja łowię na 40 metrze, więc zarzucę zestaw, chwilę będę z tak ułożonym wędziskiem czekał, jak już ocenię, że żyłka czy tam podajnik zbliża się do 40 metra, uniosę wędkę, jeżeli dojdzie do klipa, złagodzę i podajnik wpada do wody. Jeżeli ten podajnik dobrze wpadnie do wody, wyczujecie to, zobaczycie to, będzie taki też charakterystyczny taki odgłos plum. Ten podajnik wydaje taki charakterystyczny odgłos i wtedy wiemy, że zestaw jest dobrze zaprezentowany. Następna ważna sprawa, to co się dzieje po zarzuceniu. Jeżeli zrobicie zarzut, położyliście ładnie podajnik na dnie, podajnik tonie, żyłka się napręża, spadł podajnik na dno, teraz nie można tego podajnika przesunąć. Widzieliście, jak pokazywałem w pudełeczku, jak szybko zaczyna się ta zawartość obsypywać, więc jeżeli spadnie Wam na dno, odczekacie, nie wiem, 15 czy 20 sekund i przesuniecie podajnik, to zawartość zostanie tutaj, a Wasz podajnik będzie gdzieś tutaj, czyli tu nęcicie, a tam jest Wasza przynęta. Ryba pobiera sobie pokarm tutaj i tutaj raczej nie trafi na Waszą przynętę. Przeważnie wtedy też nie ma brania, czyli po zarzuceniu podajnik musi już się nieruchomo znajdować na dnie. To jest bardzo ważne, jeśli się napina żyłkę. Ja często obserwowałem wędkarzy, którzy zarzucali zestaw byle jak, zestaw spadł do wody, a oni jeszcze robili 2, 3, 5 obrotów korbką kołowrotka, żeby napiąć szczytówkę. Na to zwracam szczególną uwagę, żeby tego nie robić. Wybieramy powoli luz, nie spiesząc się. Tu nie będzie tak, najczęściej nie będzie tak, że będziecie mieli brania co minutę, więc jest na to czas, żeby powolutku tą żyłkę zatopić, powolutku napiąć szczytówkę, żeby cały zestaw był dosyć sztywny, bez pośpiechu i wtedy czekać na branie. Żeby wygodnie się zarzucało zestaw, pozostawiam między szczytówką a podajnikiem tak około 1,20 m, mniej więcej. Też chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wspomniałem, że metoda to jest taki doskonały sposób. Zobaczcie, jak jest skonstruowany zestaw. Żyłka, na końcu żyłki podajnik, który może służyć jako, powiedzmy, taki ciężarek. Na tym przynęta, w tym schowany haczyk, czyli taka bardzo kompaktowa, tu jest konstrukcja. Nie do splątania w locie, tego się nie da poplątać. Wystarczy tylko dobrze zarzucić, dobrze położyć podajnik na dno, nie przesunąć i czekać na branie i skutek będzie gwarantowany. O, to jest odległość,
która według mnie jest dobra i bardzo wygodna do zarzucania. Ja obieram sobie na drugim brzegu, tam na ścianie lasu mam jedno drzewko, które troszkę się wyróżnia, więc kieruję zestaw na to drzewko. Czyli moja wędka pracuje cały czas w tej płaszczyźnie. Nie odchylam wędki na bok, bo jakbym odchylił, cofnął wędkę i odchylił tam, no to mi ten zestaw poleci tam. Jakbym odchylił w drugą stronę, to poleci w drugą stronę. Dlatego teraz już cały czas tak jakby mój zestaw pracuje w tym kierunku. Ja zarzucam zestaw tak, że robię wahadło, cofam wędkę i od razu wykonuję zarzut. Widziałem też wędkarzy, którzy no, wolą inny sposób zarzucania, czyli tak, cofają wędkę, nastawiają sobie celownik gdzieś tam i dopiero zarzucają. Ja tak nie umiem, ja tak nie zarzucam. Każdy musi wybrać swój sposób zarzucania. Ja Wam zaprezentuję, jak dla mnie jest najwygodniej. Kierunek przed siebie, do tyłu, zarzucam, cofam i układam koszyczek na powierzchni wody. Czekam grzecznie, aż opadnie na dno. Zamykam kabłąk, pilnuję, żeby tu przy kabłąku nic nie było zaplątane. Jak miałbym bliżej do wody, to pewnie delikatnie włożyłbym szczytówkę do wody i tu trzymając paluszek zatopiłbym żyłkę. Tu akurat nie ma takiego obowiązku. Odkładam wędkę na podpórkę. Cały czas żyłka jest w miarę luźna. Robię to powoli, delikatnie, żeby nie przesunąć podajnika. Powolutku, takimi mikro tutaj obrotami, delikatnym ruchem korbki, tylko wybieram luz. Zestaw musi być sztywny, ale nie musi być przesadnie sztywny. Tu praktycznie ryba no sama się zacina o podajnik, przynajmniej to wstępne takie zacięcie następuje, dlatego ona ucieka, dlatego mamy później bardzo mocne brania, więc no ten zestaw już łowi. No, już jest napięta żyłka, prosty odcinek między szczytówką a podajnikiem, delikatnie wygięta szczytówka i taki zestaw już łowi. Próbuję te ryby sposobem, ale nie wiem, na tą też chyba sposób nie zadziała, bo już płynie w drugą stronę. No co za ryby. Nie dają się oszukać, cwane są. Jedna tylko się dała oszukać. Ta też już chyba się trochę dała oszukać. No zobaczymy, co to będzie. Na razie jest dobrze, nie zapeszajmy. Jak będę miał ją bliżej, tam jest jeszcze też taka kępa duża roślin. Nie chciałem, żeby w tą kępę też wjechała. Chociaż już czuję, jedzie po roślinach. Ciekawe, czy mi się udało, czy nie. Ale przyjemnie tutaj się holuje. Jak się prezentuje na tle trzcinowiska. Dobra, trzeba podbierać rybę. Słuchajcie, nad wodą, na rybach, oprócz zwykłych rzeczy... O nie, tutaj wybrała co innego. Są też inne przygody. No nie, tego to już nie przewidziałem. Marze, co ta ryba tu wyprawia? No na siłę próbuję zaparkować tutaj w tych roślinach. Cwane te ryby. Cwane. No nie chcę się poddać. Wyszarpany. Metod Feder dostarcza wielu emocji. Jeśli nie łowiliście, spróbujcie. Mam nadzieję, że te triki czy te porady, które tutaj zaprezentowałem, sprawdzą się podczas waszego łowienia. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i czy dało radę, czy u was się to sprawdziło. Wypuszczam rybę. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. No nie chciał za długo zapozować.